No cześć siemaneczko, witam Was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, z tej strony Michał, a dziś witam Was w drugim materiale z Lenovo IdeaPad Y530. Obiecałem Wam ten materiał, żeby Wam pokazać, czy ten laptop da rady być laptopem uniwersalnym. Na zasadzie można jeszcze z niego korzystać do internetu na dzień dzisiejszy oraz ogrywamy sobie na nim retro gierki. A czy tak się udało? Cóż, zapraszam na materiał, więc nie przedłużając, zaczynajmy. No i już na starcie Wam powiem, że ten laptop mnie mega zmęczył. To kurde nie jest tak, że jakoś się do niego strasznie osobiście zniechęciłem już od samego początku, ponieważ od samego początku zasadniczo byłem zachwycony tym, jak jest zrobiony, jak jest zbudowana tematyka tutaj z tyłu, jeżeli chodzi o możliwość serwisowania. No i przede wszystkim ten design, który jest moim zdaniem na ten moment ponadczasowy, więc naprawdę robi nam mega robotę. Natomiast im dalej w las, tym ciemniej, jak to zwykle bywa, i też i w tym przypadku nie jest wcale lekko. Powiem wręcz, że producent tak naprawdę zrobił nam straszne świństwo, wszelkiego rodzaju treściami i maściami blokując tutaj możliwości tego laptopa. Dlaczego tak zrobił? Pojęcia zielonego nie mam. Z tego, co się orientuje, nawet Middleton, czyli gość znany z edycji BIOSów i możliwości odblokowywania różnych rzeczy i tematów w IBM-ach i Lenovo, położył na nim tak zwaną lagę, ponieważ stwierdził, że nie bardzo jest tutaj co zrobić, żeby było lepiej i żeby się dało tego normalnie używać. Ale dlaczego tak? Cóż, zmierzajmy więc do celu. Co tutaj się dzieje i dlaczego ten laptop nie jest aż taki fajny, jak mi się na początku wydawało? No, zacznijmy od tego, że ten laptop obsługuje 8 GB pamięci RAM, ale w zasadzie tylko w teorii. Mało z tego, powiem Wam, że były dwie rewizje tego laptopa, o czym wcześniej w sumie nie wiedziałem. Ja przeczytałem recenzję tego laptopa na portalu Notebook Check, którą pokazuję Wam tutaj po tej stronie. Możecie sobie również tam wejść, popatrzeć. Zresztą jeżeli ktoś z Was nie zna w ogóle portalu Notebook Check, to jak najbardziej gorąco zapraszam, ponieważ można tam się dowiedzieć dużo bardzo fajnych informacji na temat tych laptopów właśnie już takich bardziej retro. Wracając do tematu tego właśnie IdeaPada, no to tam dowiedziałem się, że te laptopy zbudowane są w oparciu o pamięci DDR2. I tak jak i w poprzednim odcinku dotyczącym tego laptopa obiecałem Wam, że pokażę Wam, że ten laptop można rozbudować do 8 GB pamięci DDR2. I kurde, nawet taki dual sobie skołowałem od pana Chińczyka. No będzie do wykorzystania na innym materiale, ponieważ okazało się, że ja mam tutaj rewizję z pamięciami DDR3. Kurde, to było widać nawet w tym odcinku. Trochę taki wstyd, że nie zauważyłem, że to DDR3 od początku. No ale z drugiej strony hej, no przeczytałem recenzję, później wziąłem się za serwisowanie. RAMów oryginalnych do ostatniego odcinka w zasadzie nie wypinałem ze względu na plomby, które tutaj były od Lenovo, co bardzo mi się podobało i chciałem Wam też pokazać. No i tak jakoś wyszło. Musicie mi to w jakiś tam swój sposób wybaczyć. Niemniej mamy DDR3, czyli co? Czyli lepiej, tak? No bo możemy taniej mieć ten dual 8-gigowy i powinno być sztos, prawda? No niby tak. No bo w momencie, kiedy wrzuciłem te kości pamięci tutaj do laptopa, no to załączyłem sobie laptopka. Okazało się, że laptop bez problemu odpalił. No i wszedłem sobie do BIOSu. Fajnie, jest pokazane 8 giga, sztos. Mówię, fajny początek, lecimy z tematem dalej. Więc cóż, pierwszym takim rzutem na taśmę pomyślałem sobie z racji tego, że wcześniej w wynikach punktacji z Visty pamięć była punktowana najniżej. Stwierdziłem, że zobaczę, ile punktowany będzie ten dual, ponieważ jest to w zasadzie chyba maksymalny dual, jaki sobie możemy włożyć, taki 8-gigowy do tego typu sprzętów na DDR-ach trójkach. Więc no cóż, tu już był pierwszy taki blok, taki pierwszy moment mojego zwątpienia, ponieważ okazało się, że system nie wstaje. W zasadzie wstaje, ale mega wolno. Ten system działał jakieś 10-20 razy wolniej niż oryginalnie na poprzednich kościach pamięci i początkowo nie powiązałem tego z pamięciami. Początkowo pomyślałem sobie, hej, no może padł dysk, no przecież to już wszystko ma swoje lata, ta mechanika, to wszystko już nie jest takie jak nowe, więc mogło się coś zadziać. Zresztą takie też były symptomy. Dysk cały czas rzeźbił, nie mógł w żaden sposób uruchomić tego właściwego systemu operacyjnego, a kiedy już po jakichś 10 minutach
jak się mu to udało, wszystko ładowało się mega długo. No więc stwierdziłem, że prawdopodobnie padła mechanika tego dysku, więc no cóż, pora zrobić tutaj kolejny upgrade. Więc na tapetę poszedł dysk. Zainstalowałem więc w kadłubku dysk 180 GB Intela, ten, który właśnie tutaj widzicie na przebitkach, na foto i na filmach. Ten dysk generalnie od początku tutaj też bez problemu został wykryty i musiałem oczywiście zainstalować na nowo system operacyjny i powiem Wam tak, dopóki nie zainstalowałem sterowników, a zacząłem instalację od systemu operacyjnego Windows XP i dopóki nie zainstalowałem sterowników, tych właściwych od chipsetu, od wszystkiego, to ten dysk i te 8 GB pamięci w Dualu działały całkiem spoko, całkiem żwawo. Problem pojawił się wtedy, kiedy zainstalowałem te wszystkie drivery, bo znów zaczął się Meksyk. Dzięki jednemu z Was, który zamieścił komentarz w poprzednim filmie dotyczącym tego Lenovo, dowiedziałem się po czasie, że problem tutaj leży po stronie właśnie pamięci. Bo co się okazało? Okazało się, że tutaj producent, co prawda, pozwala na wrzucenie 8 GB pamięci RAM, ale laptop działa ze swoją pełną wydajnością tylko do maksymalnej wielkości 6 GB. Wszystko, co jest powyżej, powoduje, że laptop zaczyna chodzić 10 razy wolniej. Dlaczego tak jest? Pojęcia nie mam. Na necie też w zasadzie nie znalazłem żadnych informacji i szczerze trudno mi jest sobie wyobrazić, po co ktoś coś takiego miałby robić. No ale zaistniało, jest zrobione i nic już na to nie jesteśmy w stanie poradzić. No więc co? No więc 6 giga. Okej, pomyślałem sobie spoko, 6 giga ciągle jeszcze da radę w naszych obecnych systemach operacyjnych. Może nie będzie jakoś super szybko, ale mamy SSD-ka. Generalnie to się powinno wszystko zrównoważyć, więc lecimy do mety. Lecąc do mety, zacząłem wybierać sobie system operacyjny. W pierwszej kolejności pobrałem oficjalne jakby ISO ze strony Microsoftu. No mówię, zainstalujemy, zobaczymy, wytnę sobie tylko TPM-y i inne rzeczy i powinno banglać. Otóż okazało się, że nie. Generalnie po włożeniu pendrive'a laptop próbował go czytać, zaczął nawet wczytywać system operacyjny do instalacji, zawieszał się, koniec. Okazjonalnie czasem nawet się całkiem wyłączał. No mówię, okej, może po prostu ta najnowsza kompilacja już nie jest aż tak kompatybilna z tymi starszymi systemami operacyjnymi, zresztą żadna nigdy nie była. No więc spróbujemy sobie czegoś już wstępnie zmodyfikowanego pod starsze sprzęty. Czyli co? Padł wybór na jakiś Windows Tiny 11, którego sobie gdzieś tam pozyskałem z jakiejś strony internetowej. Próbowałem go tutaj zainstalować i co się okazało? Dokładnie to samo. Próbowałem więc instalować jeszcze inne kompilacje 11 i generalnie to samo. Więc stwierdziłem, ok, idziemy oczko niżej. Zainstalujemy tutaj Windowsa 10 i wiecie co? To samo. W zasadzie sprawdziłem tonę systemów operacyjnych na wielu pendrive'ach, wachlując tym w te i we w te i za każdym razem zderzałem się ze ścianą. Wiem, słabe, ale niestety tak jest. I w tym momencie kolejny raz ktoś z Was napisał w komentarzu, że na tym laptopie nie da się zainstalować systemu operacyjnego innego niż maksymalnie Windows 8. Poważnie, nie da się. I sprawdziłem to chyba wszelkimi możliwymi kanałami, nie da się. Zacząłem później czytać w sieci i okazuje się, że faktycznie użytkownicy mieli spory problem i chyba nikt go nie przeskoczył i w ogóle to lipa straszna z systemami powyżej 8. No więc co? No więc powiedziałem sobie, ok, zainstalujemy Windows 7, wrzucimy wszystkie poprawki, są bodajże do 2022 roku, jakąś lekką przeglądarę i pokażemy, że do neta ciągle ten laptop może się nadawać. Ok, zainstalowała się 7, zainstalowałem wszystkie sterowniki, wszystko poszło pięknie i ładnie. No i mamy kolejny problem. Karta Wi-Fi nie obsługuje nowych poświadczeń i certyfikacji, przez co ok, działa, ale nie wykrywa żadnych sieci bezprzewodowych, więc nie możemy się też do żadnej podłączyć. Cóż, mam cały worek kart Wi-Fi na mini PCI Express i pomyślałem sobie, no żaden problem, no po prostu wrzucimy taką, która obsługuje, tak? No nie. No bo jak tutaj słusznie widzicie, na przebitce sprawdziłem naprawdę sporo tych kart i na każdej pokazuje mi mniej więcej ten obrazek. Czaicie?
Ten laptop, pomimo tego, że to jest zwykły laptop konsumencki, Multimediak z 2008 roku, ma whitelistę i nie można sobie zainstalować bądź jakiej karty. Można zainstalować tylko tą, którą certyfikowało Lenovo w BIOSie. Koniec. Szach, mat. No więc co? Internetu też nie będzie. Więc zasadniczo Windows 7 jest bezwartościowy tutaj w tym przypadku. Służy jedynie podglądowo, tak żebyście sobie zobaczyli, jak po podkręceniu podzespołów, a w zasadzie samej karty graficznej, ponieważ procesor jest już gorący sam z siebie, bez żadnych dodatkowych tweaków, jesteśmy w stanie tutaj zapunktować. A więc jak widzicie, ja tutaj też widzę, możemy sobie tutaj liczyć na to, że całościowo punktacja 7 daje nam 5,6 punkta i najsłabszym ogniwem jest grafika. I tutaj, no okej, ja się zgadzam, najsłabszym ogniwem jest jak najbardziej grafika, natomiast spójrzcie, procesor mamy oceniany na 6,3, pamięć operacyjną na 6,3, grafikę w Aero 5,6, ale w grach już 6,4 oraz dysk z racji tego, że mamy SSD-ka mamy 6,9. Więc uważam, że całkiem sympatycznie. Natomiast, no cóż, spójrzmy może inaczej. Wiemy, że im dalej w las w pewnym okresie, tym te systemy jakby spowalniały nam podzespoły. W sensie, ja ze swojego czasu, sorki, załyczę się. Ja ze swoich czasów z tamtego okresu pamiętam głosy, które mówiły: nie będę przechodził z XP-ka na wyższe systemy operacyjne, ponieważ mój komputer będzie działał wolniej. I ile w tym jest prawdy? Sprawdźmy. Więc kusząc się o to, że już mam tutaj dwa systemy operacyjne, postanowiłem zrobić takie testy i spójrzcie, ChydeMark w Windowsie 7 pokazuje nam niecałe 6000 punktów, czyli w zasadzie niecałe 10% mniej niż pokazywał nam MSI z raz wydajniejszym chipsetem graficznym. Widzicie, co procesor potrafi zrobić. Tam był taki bottleneck na cepie, że grafika, która jest 2 razy wydajniejsza od tego 9600 GS, robiła nam praktycznie ten sam wynik, co tutaj. Wow. No musicie przyznać, że straszne marnotrawstwo w przypadku tamtego kadłuba. No ale wracajmy już z powrotem do tego. Mamy tutaj niecałe 6000 punktów, a zobaczmy, jak to wygląda w XPEC-u. Widzicie, w XPEC-u mamy troszkę ponad 6000 punktów, czyli tutaj mamy te kilka procent in plus. Więc lećmy sobie dalej. Zobaczmy sobie ChydeMark 2005. Tutaj mamy wyniki z 7, a tutaj mamy wyniki z XPEC-a. I jak też pokazuje trend, na XPEC-u znów jest szybciej, znów jest wydajniej, więc tutaj również trzeba przyznać, że ten starszy system operacyjny jest w stanie więcej wycisnąć z naszego sprzętu. Spójrzmy na ChydeMark 2003, 7, XPEC. I jak widzicie, tutaj troszkę już się temat zrównuje. Co za tym idzie, można by pomyśleć, że w tych starszych gierkach w zasadzie nie ma już znaczenia, na jakim systemie operacyjnym siedzisz, ale z drugiej strony nic bardziej mylnego, ponieważ spójrzcie na ChydeMark 2001. Tutaj mamy 7, a tutaj mamy Windows XP. Chyba największa różnica w grach DirectX 8.1 w dół. To jest, jakby nie było, no prawie 18% różnicy na korzyść Windowsa XP. To jest naprawdę mega dużo, więc no cóż, wtedy nikt nie kłamał, mówiąc, że woli siedzieć na XPEC-u, żeby jego gry działały lepiej, ponieważ jak sami widzicie, różnice potrafią być od kilku do nawet kilkunastu procent na korzyść tego starszego systemu operacyjnego. Więc nie ma się co dziwić, że jest jak jest i było wtedy jak było. Co za tym idzie, jednak XPEC do retrogierek ery tej pomiędzy Windows XP a Windows Vista 7 jest lepszy. Nie wszystkie gry ze względu na brak obsługi DirectX 10 na XPEC da się puścić, natomiast jest lepszy. Dalej, patrząc na całość, laptop generalnie, no szczerze powiedziawszy, bardzo stracił w moich oczach, ponieważ no cóż, spodziewałem się, że naprawdę tutaj będzie się dało pokazać pazur i to, co tutaj można z tego tematu jeszcze wycisnąć. Natomiast okazuje się, że w zasadzie to jest
to, co było i ewentualnie delikatne OC karty. To, że mamy tutaj dodatkowe 6 GB, dodatkowe 3 GB względem wcześniejszych 3 GB pamięci RAM wiosny nam nie czyni, a z kolei wymiana tego procesora w przypadku tego układu graficznego, ok, po podkręceniu robi nam to jakąś różnicę i fajnie to wygląda, widać, że to się bardzo ładnie bilansuje, zwłaszcza w 3D Marku 2006, spójrzcie jeszcze raz. Natomiast, no kurde, szczerze powiedziawszy, uważam, że ten laptop to zmarnowany potencjał przez producenta. No i niestety, dziś do retro gier na Windows XP jak najbardziej tak. Super. Mamy tutaj fajny zestaw głośników 4.1. Możemy sobie tutaj włożyć dowolny dysk twardy na SATA. Możemy dać 6 GB RAMu, co jest zbędne, bo XPEG i tak nam obsłuży maksymalnie 3. Karta grafiki w zupełności nam wystarczy do większości tytułów, które chcielibyśmy na tym XPEG-u ograć. Matryca jest całkiem przyzwoita. Generalnie nie ma na co specjalnie narzekać. Natomiast no, liczyłem na więcej. Osobiście naprawdę liczyłem na więcej. Miałem jakieś tam nadzieję względem tego, że uda się tutaj więcej z tego tematu wycisnąć. A na koniec spójrzmy jeszcze, jak sobie to radzi w grach. A tym razem sprawdzimy sobie jedną grę, a tą grą będzie Wiedźmin. Obiecałem tutaj jednemu z Was, że w drugim odcinku z tym laptopem puścimy sobie Wiedźmina. No więc i dzisiaj zobaczymy, jak ten Wiedźmin sobie na tym sprzęcie radzi. A radzi sobie właśnie tak, jak tutaj widzicie na filmie. Jak sobie zdążycie zwrócić uwagę, mamy tutaj ustawienia średnie, natywną rozdzielczość ekranu i generalnie jak to wygląda, spójrzcie. His name was Geralt of Rivia.
No i co, jak widzieliście, działa to nawet całkiem przyzwoicie. Są momenty, że lekko chrupnie do wczytywania jakichś tam detali czy innych tekstur, ale generalnie z mojego doświadczenia, z tego co pamiętam, to taki był właśnie experience skorzystania z Gotika 1, z Wiedźmina 1. No, skojarzyło mi się z Gotikiem, pewnie wiecie dlaczego, no bo podobnie skopany silnik. No ale tak, Wiedźmin 1 na początku tak działał i generalnie, wiecie co, ja miałem kompala z GT8, z 8600 GT Nvidią, która niewiele odbiegała od tego 9600 GS i powiem Wam szczerze, że generalnie to ja mam takie gorsze doświadczenia z tamtego okresu. Wydawało mi się, że ten Wiedźmin chodził dużo gorzej niż w tej chwili tutaj chodzi mi na tym Lenovo. Więc chyba nie jest źle. Generalnie, jeżeli chodzi o Wiedźmina 1, da się grać. Myślę, że ktoś byłby zadowolony, gdyby sobie chciał Wiedźmina na tym laptopie ograć. A na ten moment z mojej strony to już będzie chyba tyle. Na koniec, jak zawsze, chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszelkiego rodzaju wsparcie, za wszelkiego rodzaju lajki, łapki w górę, komentarze, czy też wsparcie finansowe, które pomaga mi się w każdy możliwy sposób rozwijać na tym kanale, pomaga tworzyć nowe treści, ciekawsze treści, treści bardziej bogate w różnego rodzaju podzespoły, czy inne rzeczy, które tutaj możecie zobaczyć. Ze względu na to, że nie muszę już nadwyrężyć własnego budżetu domowego, a pieniądze z kanału są w stanie mi to wszystko zagwarantować. Co za tym idzie, też i Wy możecie mieć coraz to większą ucztę w oczach swych. Więc jeszcze raz za wszystko serdecznie Wam dziękuję i zapraszam Was na kolejny materiał, który zapewne pojawi się niebawem. A tymczasem dzięki, cześć!